Witam serdecznie w kolejnym odcinku podróży kamperem po Białorusi. Zanim ruszymy w głąb kraju, zatrzymamy się jeszcze na chwilę w przygranicznym Brześciu. W poprzednim odcinku mogliście obejrzeć Twierdzę Brzeską, która jest symbolem miasta i zarazem jedną z największych atrakcji turystycznych Białorusi. W tym filmie przejdziemy się ulicami miasta, odwiedzając lokalne targowisko ze świeżymi produktami oraz wpadniemy zjeść obiad w bufecie stacji kolejowej. Nie zabraknie również ciekawostek i niezwykłych historii związanych z tym miastem. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom i osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego materiału nie zapomnij też zostawić łapki w górę i komentarza taktycznego dla zasięgu. Cześć! Witamy z Brześcia, czyli jednego z największych i najstarszych miast Białorusi. Pomimo że Brześć leży dosłownie kilkanaście metrów od Polski, jest bardzo rzadko odwiedzany przez Polaków z uwagi na to, iż jest trudno dostępny. A dlaczego jest trudno dostępny, to możecie zobaczyć w poprzednim odcinku na temat przekraczania granicy polsko-białoruskiej, co wbrew pozorom w obecnych czasach wcale proste nie jest. Odcinek ten zaczynamy oczywiście na placu Lenina, na którym mieści się pomnik Ojca Rewolucji, Włodzimierza Ilicza Lenina. Sam plac położony jest też przy ulicy Lenina. Widać tutaj taki radziecki rozmach i monumentalne budowle. Nie spodziewajcie się po Brześciu, że będzie to miasto pełne zabytków, gdyż sam zabytkowy Brześć, pomimo że jest to jedno z najstarszych miast Białorusi, liczących około 1000 lat, został zniszczony na potrzeby budowy Twierdzy Brzeskiej i te budynki, które znajdują się tutaj w centrum, na dobrą sprawę nie są starsze niż 150 lat. Ale pomimo tego można tutaj chwilę pokrążyć i zobaczyć, jak żyją miejscowi ludzie. Będąc w Brześciu, warto odwiedzić też Muzeum Kolejnictwa. Znajduje się ono naprzeciwko głównego wejścia do twierdzy, a wstęp kosztuje tutaj tylko 8 rubli. Na dość niewielkim terenie możemy zobaczyć ponad 60 zabytkowych lokomotyw z różnych epok. Wiele z tych wynalazków techniki nigdy nie docierało na ziemię polskie i nie zobaczymy większości z tych maszyn w podobnych skansenach w Polsce czy na zachodzie Europy. W odróżnieniu od parowozów, które możemy zobaczyć przy polskich stacjach kolejowych czy skansenach, tak te są olbrzymie. Skansen jest bardzo dobrze utrzymany. Widać, że te pociągi, pomimo iż stoją na zewnątrz, są zadbane, odmalowane, zakonserwowane. Jestem normalnie w szoku i do wielu z nich można wejść. Za czasów sowieckich każda lokomotywa obowiązkowo musiała mieć z przodu czerwoną gwiazdę, a w niektórych gwiazdach jeszcze możemy znaleźć portrety. Ta lokomotywa ma oczywiście Lenina. Na tej lokomotywie zaś znajduje się portret Feliksa Dzierżyńskiego, czyli czołowego komunisty obok Lenina. No być może on właśnie jeździł tym akurat parowozem, znaczy się wagonem, który on ciągnął. Jak najbardziej jest to możliwe i niektóre parowozy, lokomotywy są pokazane w takim przekroju. Pierwszy raz coś takiego, szczerze powiem, widzę. I super sprawa, bo można zobaczyć, jak to wygląda w środku, wyobrazić sobie, jak to wszystko działało i co znajduje się w tej wielkiej masie metalu. Niestety wagony, salonki, tak jak ten z 1903 roku, jeszcze pewnie jeździł nim car, są zamknięte. A szkoda, bo pobuszowałbym w takim. Informacje o tych pociągach, wagonach możemy poczytać w języku rosyjskim, angielskim i uwaga, chińskim. Czyli musi przyjeżdżać tutaj wielu Chińczyków. Skoro Polska postanowiła wyzamykać granice, to postawili na turystę chińskiego i pewnie na tym wyjdą lepiej niż na skąpych Polakach. Można podziwiać tu również lokomotywy specjalne, tak jak ten pług śnieżny do odśnieżania syberyjskich torów gdzieś na dalekiej tundrze.
W środku wagonu, do którego wejść nie można, widzę, że tabliczka jest jeszcze dwujęzyczna, polska i angielska, bo kiedyś Białoruś mocno stawiała na turystów z Polski. No, w Polsce też ten kraj był mocno promowany. Byliśmy wielkimi przyjaciółmi, to się zmieniło. I nawet z tego, co mi się przypomina, to chyba 7 lat temu w Brześciu w twierdzy były wszędzie polskie tabliczki oznaczenia. Dziś tego nie ma. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Na terenie obiektu jest też małe muzeum, w którym możemy zobaczyć bardzo ciekawe eksponaty związane z kolejnictwem, a jak dobrze poszukamy, to znajdziemy też polskie akcenty. Oprócz licznych makiet i modeli pociągów zgromadzono tutaj artefakty, które obrazują historię kolei białoruskich, no i de facto Związku Radzieckiego, bo Białoruś jako państwo istnieje relatywnie niedługo. Zaciekawiła mnie tutaj sygnalizacja świetlna. Spójrzcie na to, jakie to jest płaskie, jak znak drogowy. W dobie LEDów nie musimy mieć już solidnych, masywnych świateł drogowych. I tu poszli na minimalizm i oszczędność ewidentnie. Miasto na pierwszy rzut oka wygląda lepiej niż podobne tego typu miasta na Ukrainie. Jest to jedno z większych miast Białorusi. Mieszka tutaj 350 000 osób, czyli więcej niż w większości polskich miast wojewódzkich. No i co za tym idzie, jest to bogate miejsce. Widać to po autach, które tędy przejeżdżają, parkują. Widać też po ludziach. Wielu z nich jest dość bogato ubranych. No i uderza taka czystość. Ogólnie to powiedziałbym, że nawet nie widać tutaj komuny. Gdyby nie te symbole sierpa i młota, w samym centrum Brześcia na uwagę zasługuje budynek Teatru Dramatycznego oraz bardziej nowoczesny budynek Teatru Lalek. Kolejny kinoteatr Mir, czyli Pokój. Fajnie by było pójść na jakiś film radziecki, gdyż w naszym kraju raczej nie obejrzymy tego typu kina, a filmy mają całkiem niezłe. Tak jak na przykład film o obronie twierdzy Brześć w 1941 roku. No, chyba nigdy nie był emitowany w żadnej polskiej telewizji i raczej emitowany nie będzie. Przed 2022 rokiem mogliśmy w prosty i łatwy sposób dojechać do Brześcia na przykład pociągiem z Warszawy, Terespola. Był to dość szybki i tani sposób, no ale wtedy potrzebowaliśmy wizy, którą znów nie tak łatwo było zdobyć. No, trzeba było też za to zapłacić. Od czasów zarazy niestety pociągów nie ma, ale w rekompensacie Łukaszenka zniósł wizy dla Polaków, więc możemy przyjechać tutaj w każdej chwili. Niestety nie będzie to już takie proste. Białoruś słynie też z kasyn, stąd może też tyle osób stać tutaj na takie drogie fury. Wielu Rosjan przyjeżdża na Białoruś grać w kasynach, zostawiać tutaj hajs. No i dzięki temu społeczeństwo się bogaci. Ale to może ulec zmianie, kiedy kasyna w Rosji zostaną oficjalnie zalegalizowane. W każdym większym mieście dawnego ZSRR musiała być zawsze hala targowa ze świeżymi produktami, czyli mięsem, nabiałem, owocami, rybami. Nie inaczej jest i tutaj. W Polsce kiedyś też było podobnie, ale jakoś to wszystko znikło wraz z powstaniem chyba sanepidu naszego nowożytnego, któremu wszystko przeszkadza wiecznie. A tutaj to wszystko działa. Hala targowa w Brześciu mieści się w takiej olbrzymiej kopule. Wygląda to jak jakiś wielki meczet od środka. A tutaj kupimy już wszelkie produkty. No akurat jesteśmy późną porą, więc dużo stoisk jest pozamykanych. Pewnie rano będzie tutaj dużo ciekawiej, ale i tak można sobie powybierać. Białoruś sama produkuje sporo żywności, ale oprócz tego możemy zakupić tutaj spory asortyment produktów rosyjskich, które obecnie na polskim rynku dostępne nie są. Stąd ten asortyment nieco się różni od tego, który widać na polskich bazarach obecnie. Suszone śliwki, różne owoce, daktyle, morele, brzoskwinie, dużo różnych nasion, przypraw, chałwa. Na bazarze możemy znaleźć też mnóstwo produktów z Biedronki w polskich opakowaniach. Ceny świeżych owoców przedstawiają się następująco. Arbuz 3 ruble, melony różnych rodzajów po około 5 rubli. Asortyment polskich keczupów Roleski są nieco droższe niż w Polsce, ale wszystko to, co kupimy w Biedrze,
tak tutaj też się znajduje. Co ciekawe, nie ma tutaj żadnych nieprzyjemnych zapachów, nic tutaj nie śmierdzi, pomimo że jest mnóstwo mięsa. Ile kosztują jajka? 3 ruble 30 kopiejek, i to jest cena za. Z tego co widać, ceny są podobne do polskich. No, niektóre produkty są tańsze, inne troszkę droższe, ale ogólnie nie ma jakiejś takiej może wielkiej różnicy w cenie. W mieście możemy wymienić sobie pieniądze w kantorach. Będzie potrzebny do tego paszport, ale może nas tu spotkać przykra niespodzianka. Okazuje się, że możemy wymienić wyłącznie banknoty, które są w stanie nieskazitelnym. Czyli jak mamy euro, dolary czy złotówki, nie mogą one być w żadnym nawet najmniejszym stopniu gdzieś przedarte, ani nie mieć żadnych plamek, nie może być tam nic napisane. Taki banknot zostanie zwrócony. No, nie wiem po co im takie stany bankowe, ale tak już jest i wczoraj zwrócili nam połowę tutaj banknotów, które próbowaliśmy wymienić. Bierzcie to pod uwagę, biorąc walutę na wymianę do Białorusi. Obok hali jest kolejny ryneczek. Tutaj widać, że przyjeżdżają już ludzie ze wsi sprzedawać swoje produkty. Duży słoik litrowy kurek kupimy za 5 rubli. No to sporo taniej niż w Polsce, jednak są truskawki, wiśnie, jagody, maliny i miód. Miód się opłaca, bo taki mały słoik kosztuje tylko 5 rubli. Jest to bardzo dobra cena. Trzeba będzie kupić na pewno na powrót do Polski. Pomidory są drogie, 7, 8, nawet 10 rubli za te czekoladowe. A mamy szczyt sezonu, przypominam teraz, pomidorowego, więc nie wiem dlaczego akurat tutaj tyle za to biorą. Taki zielony rynek. Ogórki od 3 do 5 rubli za kilogram, czyli ogórki chyba wychodzą taniej niż w Polsce. Ale same te warzywa widać, że nie są takie sztuczne jak w naszych marketach. Ktoś to gdzieś tutaj wyhodował, no jednak ziemię mają żyzne, mają tutaj tereny, no Białoruś to jest kraj jakby nie było rolniczy, stąd warto na pewno będzie spróbować ich lokalnych warzyw i owoców, co oczywiście zaraz uczynimy. Na Białorusi popularne są też tego typu stoiska, na których nalewa się bezpośrednio kwas chlebowy. To nie jest piwo, to nie jest żaden alkohol. Taki popularny napój chłodzący, no idealny swoją drogą na kaca. Można kupić sobie na butelki albo na kubek. W Polsce kwas chlebowy oczywiście też jest dostępny, ale nie jest to tak dobre jak te wersje wschodnie. W ogóle smak jest zupełnie inny. Kwas kupimy też oczywiście w każdym sklepie, w butelce, w puszce, ale ten świeżutki, prosto z ulicy, zimny, jest naprawdę dużo lepszy. Smakuje prawie tak dobrze jak piwo. Typowe popołudnie w środku tygodnia. Co tu się musi dziać w weekend wieczorami? No miasto w żaden sposób nie przypomina tego, co nam się wmawia w mediach. Widać, że zerwali z taką już architekturą postsowiecką, poprzeplatane zabudkowe budynki z całkiem nowoczesnymi. Nigdzie nie widać jednak tej szarzyzny postkomunistycznej ani budynków z wielkiej płyty. No wszystko to wygląda w miarę normalnie i bardzo podobnie do Polski. Jeszcze zachowano tutaj historyczne nazwy ulic. Od 1919 do 1939 roku ta ulica nosiła nazwę Dąbrowskiego. Super, mamy i nazwę z czasów carskich, ze Związku Radzieckiego, no i oczywiście z polskich. Kolejny akcent polski. Na elewacji starego budynku odsłonięto stary polski napis. Sklep skór i szewskich dodatków, numer 37. Kiedyś była to ulica handlowa, dzisiaj są tutaj wyłącznie jakieś biura różnych firm oraz kawiarenki. W centralnym miejscu deptaka stoi okazały pomnik tysiąclecia Brześcia. Na pomniku mamy chyba najwybitniejszych władców, którzy władali przez ostatnie 1000 lat tymi ziemiami. I różne scenki historyczne. Tutaj przecinają się dwie główne ulice miasta.
krąży dużo ludzi i stoi na przykład też miejscowa milicja. Zwykle używam tej nazwy również w określeniu do polskich funkcjonariuszy. Tak tutaj jeszcze nie zmieniono nazwy z milicji na policję, więc nie będziecie musieli mnie już poprawiać, gdyż w Białorusi nadal oficjalnie policja jest milicją. Na tej ulicy jest sporo klubów nocnych, jakichś dyskotek, kasyn. No musi tu istnieć bogate życie nocne. Zapewne warto tutaj zajść wieczorem przy weekendzie i wtedy będzie działo się chyba dużo więcej. Widzę, że wyzwolenie tutaj jest często większe niż w Polsce. Sporo osób poprzebieranych za jakieś dziwne postacie mangowe. Nie trudno też spotkać dwóch facetów idących razem za rękę. My tym razem nie zostaniemy w mieście na noc, ale na tej ulicy nocą latarnie zapalane są przez prawdziwego latarnika. Tak, to nie żart. Każdego wieczoru facet ubrany w XIX-wieczne ciuchy przechadza się z latarnią po mieście i zapala gazowe lampy, tak jak czyniono to przed wielu laty. Brześć znany był kiedyś jako Brześć Litewski czy Brześć nad Bugiem. Pojawia się w kronikach już w XI wieku i od tamtej pory nie miał ani chwili spokoju. Najpierw był częścią Rusi, potem Wielkiego Księstwa Litewskiego, następnie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a w 1596 roku to właśnie tutaj podpisano słynną Unię Brzeską, dzięki której powstał Kościół grekokatolicki. To miasto naprawdę potrafiło łączyć ludzi i religię. Potem jednak zaczęły się prawdziwe roszady. Po rozbiorach Brześć trafił pod władzę Rosji, potem w okresie międzywojennym wrócił do Polski, by w 1939 znów znaleźć się pod sowieckim butem. Następnie na chwilę był niemiecki, potem znów radziecki, a obecnie należy do państwa Białorusi. Współczesny Brześć ma jednak zupełnie inne oblicze. Spacerując z deptakiem przy ulicy Sowieckiej, poczujesz klimat pogranicza, gdzie na każdym kroku widać, jak miesza się tutaj wschód z zachodem. Panów piłki nożnej zainteresuje zapewne fakt, że prezesem miejscowej drużyny przez 8 miesięcy w 2018 roku był sam Diego Maradona. Nikt nie wie, jak do tego doszło, ani dlaczego wycofał się tak szybko z tej posady. Brześć to też jedno z najbardziej zielonych miast Białorusi. Pełno tu parków, kanałów i skwerów. To miasto widziało już chyba wszystko. Wojny, unie, traktaty, bohaterów i sportowe legendy. A mimo wszystko wciąż zachowuje swój unikalny spokój. Brześć to taka kapsuła czasu, w której historia i codzienność żyją obok siebie. Jednym z ciekawszych budynków w mieście jest neoklasystyczny dworzec kolejowy. Tutaj stykają się tory wschodnie o rozstawie radzieckim z tymi zachodnimi. Możemy stąd też pojechać do Moskwy, ale aby nas wpuścili do pociągu albo w ogóle sprzedali bilet, tak musimy mieć wklejoną w paszport wizę rosyjską. Obcokrajowcy nie mogą przekroczyć tej granicy na podstawie e-wizy. Musimy mieć wizę papierową w paszporcie. Warto też wejść do samego budynku dworca, bo główny hol prezentuje się naprawdę okazale, oraz skorzystać ze stacyjnego bufetu i poczuć się jak rosyjski car. O ile wystrój bufetu jest w typowo carskim stylu, tak jedzenie już jest raczej takie dla służby. Na dworcu mieści się bufet w takim wiktoriańskim stylu, można powiedzieć. Bardzo ciekawe wnętrze. No jedzenie nie jest tu chyba najtańsze jak na warunki białoruskie, bo za pire z warzywami, jakąś sałatką, jednym kompotem i kotletem sojowym zapłaciliśmy około 30 zł. No niby jak na Polskę może być, ale tutaj raczej nie robi ta cena szału. Jako że Brześć pojawiał się już wielokrotnie w polskojęzycznych materiałach na YouTubie, nie będziemy zostawać tu dłużej i ruszamy dalej na białoruską prowincję. A zaczniemy od Puszczy Białowieskiej.
Tak, dobrze słyszeliście. Większa część Puszczy Białowieskiej znajduje się właśnie po stronie Białorusi. A można w niej oprócz żubrów znaleźć takie smaczki jak rezydencja prezydenta Łukaszenki, w której kiedyś podpisano akt o rozpadzie Związku Radzieckiego, czy dom Dziadka Mroza, czyli wschodniego Świętego Mikołaja. Ale o wszystkim dowiecie się w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam. Na koniec nie zapomnij zostawić komentarza taktycznego dla zasięgu, w którym możesz podzielić się wrażeniami po obejrzeniu tego filmu lub zadać jakieś dodatkowe, a nawet głupie pytania. Do zobaczenia, cześć!